Lekcja 1. Eksploracja przyrody. Jeden z nich nazywa się Park Narodowy Green Valley i znajduje się niedaleko stad. Brzmi jak wspaniałe miejsce do odwiedzenia. Jakie atrakcje są tam dostępne? W parku znajdują się szlaki turystyczne i malownicze miejsca na piknik, idealne na jednodniową wycieczkę. Jak cudownie! Uwielbiam odkrywać przyrodę i spędzać czas na świeżym powietrzu. W takim razie na pewno Ci się spodoba. Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza podczas zachodu słońca. Brzmi magicznie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak pięknie to musi wyglądać. Tak, to prawda. Poza tym można tam obserwować wiele gatunków dzikich zwierząt. To dodaje przygody. Chętnie zrobiłbym zdjęcia krajobrazu. Zdecydowanie powinien zabrać ze sobą aparat. Krajobrazy są bardzo fotogeniczne. Lekcja 2. Plaże i urocza architektura. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś plazę, która pozostawiła Cię bez słowa? Tak, słyszałem. Jest coś magicznego w odgłosie fal rozbijających się o brzeg. Całkowicie się zgadzam. Sposób, w jaki światło słoneczne tańczy na wodze, jest po prostu hipnotyzujący. Ocean jest jakby płótnem pomalowanym mieniącymi się kolorami. A co z architektura w pobliżu plaży? Niektóre z tych budowli są naprawdę urocze. Zdecydowanie. Połączenie nowoczesnego wzornictwa z tradycyjnymi elementami tworzy niepowtarzalny klimat. Uważam to za fascynujące. Jakby każdy budynek miał swoją historię do opowiedzenia. Tak, a żywe kolory często odzwierciedlają żywego ducha okolicy. Chciałbym zwiedzić miejsce, gdzie plaża spotyka się z zachwycająca architektura. Lekcja 3. Najlepszy przyjaciel, z którym można dzielić życie. Bardzo miło jest mieć najlepszego przyjaciela, z którym można dzielić się wszystkim. Zgadzam się całym sercem. Mieć kogoś, komu można się zwierzyć, czyni życie o wiele bogatszym. Dobrze jest wiedzieć, że możesz podzielić się swoimi przemyśleniami bez żadnych osadów. Dokładnie. Prawdziwy przyjaciel słucha i wspiera zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach. Nie wyobrażam sobie pokonywania wzlotów i upadków życia bez takiego towarzysza. To naprawdę robi znaczącą różnicę, prawda? Tak, dzielenie się chwilami, zarówno dużymi, jak i małymi, tworzy trwale wspomnienia. Wspomnienia te stają się tkaniną naszego życia, przeplatając się ze śmiechem i radością. Bardzo cenię sobie te wspólne przeżycia. Lekcja 4. Siła wsparcia. Czy zauważyłeś kiedyś, jak odrobina wsparcia może odmienić dzień? Rzeczywiście, może zmienić ponurą sytuację w bardziej znośne doświadczenie. Uważam, że nawet proste zachęty mogą zdziałać cuda dla naszego ducha. Zdecydowanie, otaczanie się pozytywnymi wpływami jest niezwykle ważne. Powoli znajduję sposoby radzenia sobie z wyzwaniami życia. To godne pochwały podejście. Szukanie wsparcia jest oznaką siły, a nie słabości. Doceniam tę perspektywę. Dzięki niej czuję się mniej osamotniony w moich zmaganiach. Pamiętajmy, że wszyscy mierzymy się z trudnościami, a dzielenie się nimi może ułatwić nam życie. Dziękuję za przypomnienie.
To pocieszające wiedzieć, że nie jestem sam. Lekcja 5. Nieprawdopodobne spotkania. Wyobraź sobie nauczyciela ze wschodniej szkoły spotykającego kowboja z dzikiego zachodu. Brzmi to jak początek intrygującej historii, prawda? Początkowo może być im trudno zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Tak, różnice kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień, przynajmniej na początku. Wierzę jednak, że takie spotkania mogą sprzyjać rozwojowi i uczeniu się. Zdecydowanie, w końcu znaleźliby wspólny język, być może dzięki wspólnym zainteresowaniom. Już wyobrażam sobie zabawne wymiany zdań i niezręczne sytuacje, których mogli doświadczyć. Może się to przerodzić w wspaniałą przygodę pełną śmiechu i spostrzeżeń. Cóż za fascynujący sposób odkrywania piękna różnorodności. Lekcja 6. Pieta Michała Anioła. Jedna z najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła jest Pieta. To rzeczywiście arcydzieło, które uchwyciło głębokie emocje i jest arcydziełem. Sposób, w jaki wyrzeźbił Maryję trzymająca Jezusa, jest zarówno wzruszający, jak i pełen wyrazu. Tak, szczegóły w ich wyrazach twarzy przekazują głębokie poczucie smutku i miłości. Niesamowite, jak jedna rzeźba może wywołać tak silne emocje. Michał Anioł naprawdę miał dar ożywiania kamienia. Często się zastanawiam, co zainspirowało go do stworzenia tak wzruszającego dzieła. Jego zrozumienie ludzkich emocji jest widoczne w każdej krzywiźnie i konturze. Z pewnością pozostawia trwale wrażenie na każdym, kto go ogląda. Lekcja 7. Nauka za pomocą samouczków online. Czy kiedykolwiek próbowałeś oglądać poradniki online? Tak, są one bardzo przydatne, jeśli chcesz uczyć się nowych umiejętności we własnym tempie. Uważam, że mogą być niezwykle pouczające i poruszać szeroki zakres tematów. Oczywiście, czasami nawet biorę udział w warsztatach w mojej społeczności, żeby pogłębić swoją wiedzę. Brzmi to jak świetny sposób nawiązania kontaktu z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. To także doskonała okazja, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Cenię sobie interaktywny charakter takich warsztatów. Dzięki nim nauka staje się przyjemniejsza. Zgadzam się. Dzielenie się doświadczeniami z innymi wzbogaca proces uczenia się. Cóż za wspaniały sposób na pielęgnowanie społeczności chętnych do nauki ludzi. Lekcja 8. Zniżki i programy lojalnościowe. Czy zauważyłeś, jak wiele sklepów oferuje obecnie zniżki? Rzeczywiście, wydaje się to strategicznym sposobem na przyciągnięcie większej liczby klientów. Programy lojalnościowe wydają mi się szczególnie interesujące, ponieważ nagradzają osoby, które często robią zakupy. Zdecydowanie, to sytuacja korzystna dla obu stron, firmy i klienta. Często korzystam z tych programów, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zawsze jest miło otrzymać zniżkę, będąc stałym klientem. Ponadto zachęca nas do odkrywania nowych produktów oferowanych przez sklep. Tak, odkrywanie nowych przedmiotów może być bardzo ekscytujące, szczególnie w ramach zniżki. Uważam, że ważne jest, aby być na bieżąco z takimi ofertami. Lekcja 9. Zazdrość o pogodę. Taki piękny dzień na zewnątrz. Życzę Ci,
żebyś i ty mógł tego doświadczyć. Zazdroszczę ci. Pada tu deszcz, co zdecydowanie psuje mi humor. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musi cię męczyć dźwięk deszczu. Rzeczywiście, tęsknię za słonecznymi i ciepłymi dniami. Może zaplanujesz wkrótce wizytę, aby skorzystać z tutejszej pogody? Brzmi pysznie. Chętnie bym na chwilę uciekł od tej szarości. Trochę słońca potrafi zdziałać cuda dla nastroju. Czyż nie tak? Absolutnie. Już wyobrażam sobie relaks w słońcu. Miejmy nadzieję, że pogoda wkrótce się poprawi. Lekcja 10. Odkrywanie hobby. Myślałem o znalezieniu nowego hobby. Brzmi interesująco. Co masz na myśli? Zastanawiam się nad fotografią. Wydaje mi się, że to satysfakcjonujące zajęcie. Popieram ten pomysł całym sercem. Uchwycenie chwil może być bardzo satysfakcjonujące. Wierzę, że pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. Dokładnie, to wspaniały sposób na wyrażenie kreatywności. Czy masz jakieś inne hobby, które sprawiają ci przyjemność? Tak, ja również uwielbiam malować. To świetny sposób na relaks. Te aktywności brzmią jak idealne połączenie kreatywności i dobrej zabawy. Lekcja 11. Zrozumienie ubezpieczeń. Warto poznać różne aspekty korzystania z karty Mastercard. Rzeczywiście, zrozumienie tych pojęć może uchronić nas przed nieoczekiwanymi niespodziankami. Czy muszę rozważyć wykupienie jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia, korzystając z mojej karty? Tak, wiele kart oferuje ubezpieczenie podróżne, które może być bardzo korzystne. To przydatna informacja. Nie pomyślałem o tym aspekcie. Zawsze warto przeczytać drobny druk, aby mieć pewność, że jest się odpowiednio zabezpieczonym. Doceniam Twoje spostrzeżenia. Pomagają mi podejmować świadome decyzje. Chętnie pomogę. Wiedza jest kluczowa w sprawach finansowych. Dziękuję za cenne informacje. Bardzo je cenię. Lekcja 12. Zielona dobroć. Czy zauważyłeś kiedyś, że wszystkie ogórki są zielone? Rzeczywiście, są bardzo żywe i symbolizują świeżość, prawda? Zdecydowanie. To skłania do refleksji nad tym, jak niezwykle zdrowe są zielone warzywa. Dokładnie. Są pełne witamin i minerałów, co czyni je podstawą zdrowej diety. Czy masz jakieś ulubione zielone warzywo? Powiedziałbym, że szpinak jest moim ulubionym składnikiem. Jest wszechstronny i można go używać w wielu potrawach. Och, ja też uwielbiam szpinak. Próbowałaś go kiedyś w koktajlu? Próbowałem i ku mojemu zaskoczeniu smakuje wyśmienicie w połączeniu z owocami. Brzmi intrygująco. Może powinnam spróbować. Lekcja 13. Miejskie przygody. Odkrywanie kolejnych miast po drodze to niesamowite przeżycie, prawda? Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Każde miasto ma swój niepowtarzalny urok i niespodzianki czekające na odkrycie. Dokładnie. Uważam,
że odkrywanie ukrytych perelek to często punkt kulminacyjny moich podróży. Och, zdecydowanie. Jest coś ekscytującego w wędrówce po nieznanych ulicach. A jedzenie? Uważam, że każde miasto ma swoje kulinarne specjale, których trzeba spróbować. Rzeczywiście, próbowanie lokalnych potraw i smaków to zawsze niezła przygoda. Skoro mowa o jedzeniu, czy kiedykolwiek odwiedziłeś miasto słynące z jedzenia ulicznego? Tak, kiedyś odwiedziłem miasto, w którym uliczni sprzedawcy oferowali całą gamę przepysznych przekąsek. Brzmi pysznie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak kuszace musiało być spróbowanie wszystkiego. Lekcja 14. Rezerwacje mają znaczenie. Czy zauważyłeś kiedyś, jak popularna stała się ta nowa restauracja? Oczywiście. Rezerwacja jest absolutnie konieczna, zwłaszcza w godzinach szczytu. Rzeczywiście. Ostatnim razem, kiedy pojechałem bez niego, czekałem ponad godzinę. Brzmi to dość frustrująco. Wyobrażam sobie, że jest tam niesamowicie tłoczno, zwłaszcza w weekendy. Tak, nauczyłem się tego na własnej skórze. Teraz zawsze dzwonię wcześniej. To mądre. Znacznie lepiej mieć zagwarantowany stolik niż stać na zewnątrz. Dokładnie. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie ryzykują. Być może wierzą, że będą mieli szczęście, jednak szczęście nie jest strategią, jeśli chodzi o jedzenie na mieście. Zupełnie słusznie. Chyba zacznę dzielić się ta rada ze znajomymi. Lekcja 15. Podróż Jesego Hiszolma. Czy słyszałeś kiedyś o Jesem Hiszolmie? Jego podróże były naprawdę niezwykle. Tak, spotkałem się z nim. Stawił czoła licznym wyzwaniom, przemierzając tereny zamieszkane przez plemiona indyjskie na badance. Fascynujące jest to, jak udało mu się poruszać po tych niebezpiecznych terenach, prawda? Absolutnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie niebezpieczeństwa go spotkały w takiej podróży. Prawda? Musiał być niesamowicie zaradny, żeby przetrwać te spotkania. Zastanawiam się, w jaki sposób komunikował się z plemionami, które spotykał po drodze. To ciekawe spostrzeżenie. Przypuszczam, że musiał polegać na gestach i wspólnych doświadczeniach. Rzeczywiście, to imponujące, jak handel zbliżył do siebie różne kultury w tamtej epoce. I rzeczywiście tak jest. Jego dziedzictwo jako handlarza futrami pozostaje znaczące do dziś. Lekcja 16. Preferencje dotyczące pizzy. Jakie są twoje ulubione dodatki do pizzy? Zazwyczaj wybieram ser mozzarella, pepperoni i pokrojone warzywa. Brzmi pysznie. Sam wolę klasyczna pizza margherita. Ach, prostota świeżej bazylii i pomidorów rzeczywiście jest kusząca. Tak, to świetna opcja, jeśli ktoś woli lekka konstrukcja. Rozumiem to. Uważam jednak, że odrobina pikantności dodaje pizzy charakteru. To słuszna uwaga. Może następnym razem spróbujemy pikantnego pepperoni? Teraz mówisz moim językiem. Lekki kopniak może podkręcić całe doznanie. Nie mogę się doczekać naszej przygody z pizza.
To będzie zachwycająca kulinarna eksploracja. Lekcja 17. Unikalny księżyc Ziemi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyjątkowa planeta jest Ziemia? Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ma tak duży księżyc w porównaniu do swoich rozmiarów. Dokładnie, to dość nietypowe i wpływa na wiele aspektów tutejszego życia. A jak wpływy? Są one znacząco zależne od siły grawitacji Księżyca. Dokładnie, to fascynujące, jak coś tak odległego może mieć taki wpływ. Uważam za niezwykłe, że w wielu kulturach istnieją mity związane z Księżycem. Tak, Księżyc był inspiracją dla niezliczonych opowieści i legend na przestrzeni dziejów. Zastanawiam się, jak zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy w ogóle nie mieli Księżyca. To intrygująca myśl. Może nasze noce byłyby o wiele ciemniejsze i mniej magiczne. Lekcja 18. Punkty wyjścia. Od czego według Ciebie należy zacząć, rozpoczynając jakikolwiek projekt? To fundamentalne pytanie. Często zastanawiam się, gdzie możemy zacząć. Myślę, że przed podjęciem dalszych działań kluczowe jest określenie sedna problemu. Zdecydowanie. Bez jasności łatwo się pogubić w tym procesie. Ważne jest, aby pod każdym przedsięwzięciem zbudować solidny fundament. Tak, często pomaga także wizualizacja celu końcowego. To świetna strategia. Może zapewnić motywację przez całą podróż. Zgadzam się. Wyznaczanie jasnych celów może pomóc w pokonywaniu wyzwań. Może powinniśmy zastanowić się nad kilkoma potencjalnymi punktami wyjścia dla naszego kolejnego projektu. Lekcja 19. Narzędzia do współpracy. Jak zarządzasz swoimi projektami w dobie technologii? Zazwyczaj korzystam z narzędzi do współpracy, żeby wszystko uporządkować. To mądry wybór. Korzystam również z oprogramowania do zarządzania projektami, aby usprawnić zadania. To sprawia, że komunikacja jest o wiele łatwiejsza, prawda? Rzeczywiście, możliwość udostępniania aktualizacji w czasie rzeczywistym jest niezwykle przydatna. Nie wyobrażam sobie powrotu do starych metod zarządzania projektami. Ja też nie. Zyskana wydajność jest godna podziwu. Czy masz ulubione narzędzie, które uważasz za szczególnie przydatne? Tak, uważam, że pozwala to na lepsze śledzenie postępów i terminów. Lekcja 20. Więzy rodzinne. Opowiem Wam o strukturze mojej rodziny. Moi dziadkowie mają 2 synów. To ciekawe, więc jeden z nich jest Twoim ojcem, prawda? Tak, a ten drugi to mój wujek Bill. Czy wujek Bill jest żonaty? Tak, rzeczywiście. Jest mężem mojej ciotki Susan. Brzmi wspaniale. Spotkania rodzinne muszą być bardzo przyjemne. Tak jest. Przy stole zawsze słychać śmiech i opowieści. Mogę sobie wyobrazić, to wspaniale mieć zżytą rodzinę. Zdecydowanie. Więzi rodzinne tworzą niezastąpione poczucie przynależności.
Lekcja 21. Nieoczekiwane miejsca. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś miejsce, które cię zaskoczyło? Moim zdaniem podróżowanie zdecydowanie pozwala na dokonywanie nieoczekiwanych odkryć. Całkowicie się zgadzam. Czasami najlepsze doświadczenia można znaleźć poza utartymi szlakami. Tak, te ukryte perełki często opowiadają fascynujące historie. Pamiętam, że odwiedziłem małą wioskę, której nawet nie było na mapie. Brzmi awanturniczo. Co tam znalazłeś? Odkryłem lokalny festiwal, który był pełen życia i energii. Jak cudownie! To musiała być miła odmiana od turystycznych atrakcji. Zdecydowanie tak. To właśnie te szczęśliwe chwile sprawiają, że podróżowanie jest warte zachodu. Lekcja 22. Dylematy balonowe. Czy kiedykolwiek czujesz się przytłoczony obowiązkami? Tak, czuję się tak, jakby obciążały balon mojego życia. To niezła metafora. Rozumiem presję, jaka to może wywołać. Często słyszę w sobie głosy, które mówią, że jeśli zostanę na pokładzie tego cennego ładunku, napotkam trudności. To głęboka myśl. Kluczowe jest wiedzieć, kiedy uwolnić się od ciężarów. Rzeczywiście, czasami trzeba odpuścić trochę ciężaru, żeby znów móc swobodnie unosić się na wodze. Wszystko polega na znalezieniu równowagi, prawda? Tak, i rozpoznanie tego, co naprawdę jest ważne w naszym życiu. Powinniśmy pamiętać, że proszenie o pomoc, gdy jest ona potrzebna, jest całkowicie w porządku. Lekcja 23. Pomysły na dekoracje. Czy jesteś podekscytowany nadchodząca impreza na plaży? O, brzmi fajnie. Możemy udekorować dom muszelkami i palmami, prawda? Tak, stworzyłoby to cudowna tropikalna atmosferę. Już teraz mogę sobie wyobrazić dekoracje, które dodadzą wydarzeniu odrobinę życia. Zdecydowanie, przeniesie każdego do słonecznego raju. Wierzę, że odpowiedni wystrój może idealnie oddać nastrój. Zgadzam się. Chodzi o stworzenie przyjaznego środowiska dla wszystkich. Może powinniśmy pomyśleć także o grach o tematyce plażowej? To fantastyczny pomysł. Sprawi, że impreza będzie jeszcze bardziej niezapomniana. Lekcja 24. Przygody w pobliżu. Słyszałem o uroczej małej kawiarni. Brzmi idealnie. Czy to jest w pobliżu? Chętnie bym spróbował. Tak, to tylko kilka przecznic stad. Jak cudownie. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca do jedzenia. Ja też. Jest coś ekscytującego w odkrywaniu lokalnych perełek. Czy myślisz, że mają miejsca do siedzenia na zewnątrz? Myślę, że tak. Byłoby to idealne miejsce, żeby cieszyć się świeżym powietrzem. Brzmi pysznie. Wolę jeść na świeżym powietrzu, kiedy tylko mogę. Podzielam twoje zdanie. Jest coś wyjątkowego w jedzeniu na świeżym powietrzu. Lekcja 25. Pożywne alternatywy. Niedawno zmieniłem swoje nawyki żywieniowe.
Naprawdę? Co robiłeś inaczej? Niezdrowe przekąski zastępuję pożywnymi alternatywami, takimi jak owoce lub orzechy. To fantastyczne podejście. Zauważyłeś jakieś zmiany? Tak, czuję się bardziej energiczny w ciągu dnia. Wspaniale to słyszeć. To niesamowite, jak jedzenie może wpływać na nasz poziom energii. Zacząłem również pić koktajle przygotowywane ze świeżych składników. Smoje są pyszne. Mogą być zarówno pożywne, jak i orzeźwiające. Dokładnie. Uważam, że to idealna przekąska między posiłkami. Lekcja 26. Spotkanie w sklepie. Świetnie. Spotkamy się przy wejściu do sklepu. Świetnie. Czy jest coś konkretnego, co chciałbyś, żebym przyniósł? Może mógłbyś kupić jakieś przekąski na naszą wycieczkę? Zdecydowanie. Jakie przekąski preferujesz? Lubię różnorodność, ale idealnie sprawdziłyby się opcje zdrowe. Brzmi pysznie. Poszukam batoników owocowych i orzechów. Byłoby idealnie. Doceniam Twoja pomoc. Nie ma problemu. Zawsze jest fajniej przygotowywać się razem. Całkowicie się zgadzam. Nie mogę się doczekać naszej przygody. Lekcja 27. Udogodnienia na siłowni. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia mojej przygody z fitnessem na nowej siłowni. Brzmi idealnie. Czy na siłowni są ręczniki? Tak, oferuję ręczniki, co jest bardzo wygodne. To wspaniale. Dzięki temu chodzenie na siłownię jest o wiele łatwiejsze. Rzeczywiście. Doceniam to, że nie muszę za każdym razem przynosić własnego. Dokładnie. To jedna rzecz mniej, o którą trzeba się martwić podczas ćwiczeń. A sprawdziłeś już ich sprzęt? Mają mnóstwo maszyn i ciężarków. To fantastyczne. Nie mogę się doczekać, żeby wypróbować je wszystkie. Lekcja 28. Zależność od gadżetów. Czy zauważyłeś, jak bardzo uzależniliśmy się od gadżetów? Wiem, prawda? Stało się to nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Zdecydowanie. Czasami zastanawiam się, jak radziliśmy sobie przed erą smartfonów. To niesamowite. Teraz mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Rzeczywiście. Od komunikacji po rozrywkę, gadżety robią wszystko. Choć czasami obawiam się utraty tej osobistej więzi. To uzasadnione obawy. Ważne jest znalezienie równowagi. Tak, być może powinniśmy od czasu do czasu zaplanować dni bez gadżetów. To brzmi jak świetny pomysł. Mogłoby nam pomóc odbudować wieś. Lekcja 29. Możliwości rolnicze. Czy kiedykolwiek myślałeś o potencjale rolnictwa? Tak, można zarobić pieniądze uprawiając rośliny i sprzedając je w Europie.
Aby jednak osiągnąć sukces, potrzebowali taniego i niezawodnego sposobu transportu towarów. To prawda, logistyka odgrywa znaczącą rolę w rentowności. Dokładnie, bez solidnego planu, wysiłek może okazać się nieopłacalny. Z pewnością może to być trudne, ale korzyści mogą być znaczące. Zastanawiam się, jakie rodzaje upraw byłyby najbardziej dochodowe. A może produkty ekologiczne? Wygląda na to, że rynek na nie rośnie. To jest świetny argument. Byłoby ciekawie zgłębić ten temat. Lekcja 30. Środki ostrożności. Niedawno przeczytałem kilka porad dotyczących bezpieczeństwa w podróży. O czym wspominali? Wspominają również, aby nie przyjmować żadnych przedmiotów od nieznajomych. To kluczowa rada. Zagrożenie ze strony nieznajomych zawsze należy traktować poważnie. Zdecydowanie. Lepiej dmuchać na zimne. Zgadzam się. Zaufaj swojej intuicji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak, i madzie jest zawsze zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Dokładnie. Zachowanie ostrożności może zapobiec wielu potencjalnym problemom. Zawsze pamiętajmy o tych wskazówkach podczas wspólnych podróży. Lekcja 31. Odkrywanie wygody. Niedawno znalazłem naprawdę dogodną lokalizację na nasze kolejne spotkanie. To niesamowite. Jak trafiłeś na to miejsce? Polecił mi je znajomy i byłem mile zaskoczony jej dostępnością. Doceniam lokalizację, do której można łatwo dotrzeć, oszczędza to mnóstwo czasu. Dokładnie, to pozwoli nam skupić się na dyskusjach, a nie na podróżach. Jakie atrakcje tej lokalizacji uważasz za atrakcyjne? Obiekt dysponuje dużym parkingiem i mila atmosfera sprzyjająca produktywnym rozmowom. To rzeczywiście niezbędne elementy udanego spotkania. Wierzę, że będzie to doskonale wybór odpowiadający naszym potrzebom. Lekcja 32. Kulinarne przygody. Myślałem o potrawach indyjskich, których powinienem spróbować. Masz jakieś sugestie? Nie możesz pominąć chleba naan curry. Jest po prostu pyszny. Brzmi pysznie. A co z biryani? Warto spróbować? Zdecydowanie. Biryani to aromatyczne danie, które uwielbia wiele osób. Nie mogę się doczekać, a spróbuję tych dań. Brzmi jak prawdziwa kulinarna przygoda. Nie zawiedziesz się, przyprawy i aromaty są urzekające. Chcę dowiedzieć się więcej o kuchni indyjskiej i jej różnorodności. Każde danie ma swoją własną, wyjątkową historię i fascynujące jest je poznawać. Zaplanujmy wkrótce ucztę, chcę przeżyć wszystko. Lekcja 33. Zrozumienie umów. Zanim podpiszemy umowę, powinniśmy omówić jej warunki. Zdecydowanie. Zacznijmy od omówienia kluczowych kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Ważne jest, abyśmy mieli takie same oczekiwania. Całkowicie się zgadzam.
Jasna komunikacja jest podstawą sprawnego przebiegu procesu. Czy możemy po kolei stresić każdy semestr, aby uniknąć nieporozumień? Brzmi to jak praktyczne podejście i pomoże nam zachować porządek. Doceniam Twoja chęć współpracy. Dzięki temu wszystko staje się prostsze. Razem możemy poruszać się po szczegółach z łatwością i pewnością siebie. Upewnimy się, że każdy aspekt jest dokładnie zrozumiany przed sfinalizowaniem transakcji. Lekcja 34. Organizacja taksówek. Chciałbym zamówić taksówkę na lotnisko przed moja nadchodząca podróża. Oczywiście, proszę pana. O której godzinie ma pan zamówić taksówkę? Myślę, że odbiór wczesnym rankiem byłby idealnym rozwiązaniem w związku z moim lotem. Brzmi to rozsądnie. Upewnię się, że wszystko zostanie odpowiednio zaplanowane. Dziękuję za państwa uprzejmość. Dzięki temu cały proces przebiega dużo sprawniej. Z przyjemnością. Czy potrzebujesz jeszcze pomocy w czymś innym? A może przypomnienie o sprawdzeniu dokumentów podróży przed wyjazdem? Ustawię ci przypomnienie. Ważne jest, żeby wszystko było w porządku. Doceniam Twoja pomoc. Dzięki niej odczuwam mniejszy stres związany z podróżowaniem. Lekcja 35. Procesy artystyczne. Fascynujące jest dla mnie to, jak opisy scen i wydarzeń zmieniały się na przestrzeni dziejów. Rzeczywiście, proces tworzenia odbitek, taki jak litografia, stał się popularny na północy. Litografia jest bardzo interesująca technika, pozwalająca na tworzenie skomplikowanych wzorów. Zdecydowanie zrewolucjonizowało sposób reprodukowania i dystrybucji sztuki. Podziwiam artystów, którzy wykorzystują tę metodę, aby dotrzeć do szerszej publiczności. Niesamowite jest to, jak sztuka potrafi łączyć ludzi różnych kultur. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii i wpływu litografii. Byłoby to wspaniałe odkrycie, bo sztuka opowiada tak potężne historie. Zaglebmy się w ten temat razem, na pewno będzie to pouczające.